Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się, jaka jest różnica między słowami przyjaciel, przyjaciółka, kolega, koleżanka i znajomy, znajoma. To wszystko po angielsku to może być friend, a w języku polskim mamy różne opcje i to znaczy trochę coś innego. Będzie też dużo przykładów. Musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. Zaczynamy lekcję i zaczynamy od słów przyjaciel i przyjaciółka. Przyjaciel to mężczyzna, a przyjaciółka to kobieta. Przyjaciel albo przyjaciółka to ktoś bardzo, bardzo bliski, kogo zwykle już długo znam, komu ufam, komu mówię tajemnice. Tajemnice to znaczy sekrety. Zwykle mamy kilku przyjaciół albo kilka przyjaciółek. Czasami ludzie mówią, że nie mają prawdziwych przyjaciół. Więc przyjaciel albo przyjaciółka to jest ktoś naprawdę bardzo, bardzo, bardzo bliski. Taki best friend po angielsku. Słowo przyjaciel jest trochę nieregularne w liczbie mnogiej. Tutaj widzicie wszystkie formy słowa przyjaciel w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. A tutaj są wszystkie formy słowa przyjaciółka w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Posłuchajcie przykładów. Najpierw przykłady ze słowem przyjaciel, czyli jeśli mówimy o mężczyźnie, w liczbie pojedynczej. Powiedział tylko przyjacielowi o swoich problemach. Chcesz mieć przyjaciela? Bądź przyjacielem. Teraz przykłady ze słowem przyjaciel w liczbie mnogiej. Wczoraj spotkałam się ze swoimi przyjaciółmi. On mówi, że nie ma prawdziwych przyjaciół. Przykłady ze słowem przyjaciółka w liczbie pojedynczej. Wiem, że mogę liczyć na Kasię. Jest moją najlepszą przyjaciółką. Powiedziałam o tym mojej przyjaciółce. I jeszcze przykłady ze słowem przyjaciółka w liczbie mnogiej. Ewelina jedzie na wakacje z przyjaciółkami. Jutro zadzwonię do moich 2 przyjaciółek. Polacy nie używają bardzo często słowa przyjaciel i przyjaciółka, bo naprawdę to musi być ktoś bardzo bliski. Częściej używamy słów kolega i koleżanka. Kolega to jest mężczyzna, tak, a koleżanka to jest kobieta. Pamiętajcie, że kolega i koleżanka to nie znaczy colleague po polsku. Kolega albo koleżanka to jest osoba, którą znam i lubię. Może nie mówię jej wszystkich tajemnic, wszystkich sekretów, ale lubimy się i czasami się spotykamy. Może chodzimy razem na kawę, a może gramy razem w piłkę nożną. To jest kolega albo
koleżanka. Tutaj widzicie wszystkie formy słowa kolega. A teraz widzicie wszystkie formy słowa koleżanka. Posłuchajcie przykładów ze słowem kolega w liczbie pojedynczej. Wczoraj byłem z kolegą na meczu. Widziałam dzisiaj twojego kolegę Sebastiana. Przykłady ze słowem kolega w liczbie mnogiej. W sobotę idę z kolegami na piwo. Zaprosiłem 8 kolegów na urodziny. Przykłady ze słowem koleżanka w liczbie pojedynczej. Jutro idę z koleżanką na kawę. Brat mojej koleżanki jest mechanikiem. I przykłady ze słowem koleżanka w liczbie mnogiej. Jedziesz z koleżankami do Warszawy? Kilka moich koleżanek chodzi tam na zumbę. A jeśli naprawdę chcesz dobrze mówić po polsku, to zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie możesz uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. I uwaga, kolega, koleżanka to nie jest po polsku colleague. To nie znaczy colleague. Colleague po polsku to jest, uwaga, kolega z pracy albo koleżanka z pracy. Jeśli mówimy tylko kolega albo koleżanka, to nie znaczy, że pracujemy z tą osobą. Musicie powiedzieć kolega z pracy, koleżanka z pracy. Jest jeszcze jedno słowo, współpracownik. I to jest osoba, z którą pracuję, ale to słowo jest bardzo formalne i nie jest tak często używane. Większość ludzi mówi kolega z pracy, koleżanka z pracy. Teraz wiecie, że przyjaciel, przyjaciółka to jest bardzo, bardzo bliska osoba, że kolega, koleżanka to jest ktoś, kogo lubię, ale może nie mówię mu wszystkich sekretów. I jest jeszcze słowo znajomy i znajoma. Znajomy to mężczyzna, znajoma to kobieta. I moim zdaniem to słowo ma 2 znaczenia. To może być po pierwsze synonim słowa kolega, koleżanka. Często też mówię, to jest mój znajomy, to jest moja znajoma i to znaczy, że to jest osoba, którą znam i którą lubię. Ale po drugie, znajomy, znajoma to też może być osoba, którą znam, ale nie znam jej dobrze. Może widziałam ją 2-3 razy w życiu, poznałam ją gdzieś na siłowni albo w barze. I to też może być znajomy albo znajoma. I jeszcze jedna informacja, colleague to też może być znajomy z pracy albo znajoma z pracy. Słowa znajomy i znajoma to są tak naprawdę przymiotniki. Dlatego one mają takie formy jak przymiotnik, na przykład dobry, dobra. Tutaj widzicie wszystkie formy słowa znajomy w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej, a teraz widzicie wszystkie formy słowa znajoma w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej. Posłuchajcie przykładów ze słowem znajomy w liczbie pojedynczej. Mój znajomy był ostatnio w Portugalii. W sobotę idę ze znajomym na koncert. Teraz przykłady ze słowem znajomy w liczbie mnogiej. Byliśmy ze znajomymi nad morzem. Moi znajomi mają 2 psy. Przykłady ze słowem znajoma w liczbie pojedynczej. Piotrek powiedział, że jego znajoma pracuje w tej firmie.
Pożyczyłam rower od mojej znajomej. I jeszcze przykłady ze słowem znajoma w liczbie mnogiej. Moje znajome lubią chodzić do tego klubu. To są moje znajome z kursu języka polskiego. Teraz już wiecie, jaka jest różnica między słowami przyjaciel, przyjaciółka, kolega, koleżanka i znajomy, znajoma. Wiecie też, jakie są wszystkie formy tych słów. Napiszcie swoje przykłady, swoje zdania z tymi słowami w komentarzach. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnej lekcji. Pa!